inspiracją, żeby napisać scenariusz. To jest w ogóle sposób tego postać. No jak to? Na honorarium. Mówiąc szczerze, to ja nie pamiętam Polkonu we Wrocławiu. Czy był kiedykolwiek? Nie za bardzo. No, Wrocław jako taki, no oczywiście miasto na mapie polskiej fantastyki nie do zatarcia. No to tuzy, których miasto to urodziło, no, na wieki zostaną w naszej pamięci sławnej lub wręcz odwrotnie. No ale na wszystko musi przyjść jakaś kolej, także dobrze, że mamy ten Polkon we Wrocławiu, a nie mamy go na przykład w Poznaniu, bo Poznań z kolei z mapy polskiej fantastyki należałoby wymazać, to bardzo prędko. Yes, of course, right now there is not even one country in Europe in which my book has not been translated. Maybe Iceland. Maybe. Maybe. In other countries, my books are existent. So that's quite, I suppose, normal that that the character so well created, but so talented a guy like me is quite popular. So I don't see here anything strange. What's strange, maybe, it is that you said about the ranking in America. Yeah. Well, that's a problem. Because in America, so I'm such a small guy in the huge quantity of writers writing science fiction and fantasy, which every year there is maybe 5,000 new titles in United States. 5,000, not less. Some of them are absolutely good, some of them are totally shit. But it doesn't matter, it's still 5,000. So being among this huge quantity of authors, if they even notice me, especially coming from the far, far away country, some Americans still believe that Poland is far east from Uzbekistan. That's normal. Even the president, I suppose, he gave the order to bomb quite wrong country, just because he's not so accustomed to the map. So that is something that I really should be proud of, if it's true, because, you know, I don't know such rankings, I do not look for them in the internet. Believe me, I'm not such a guy that every evening sits behind a computer and putting Sapkowski in the Google, what about Sapkowski is in the world? I don't give a shit what's Sapkowski. Dwie kwestie, jeśli mogę sobie pozwolić. Pierwsza, o ile podziwiam Państwa literaturę, bo bardzo podobał mi się ta sama literatura Kuzycka, czytałem o Wiedźminie, czytałem Pańskie opowiadanie Złote Popołudnie, które okazało się, że pamiętam, 12 apostołów grozy w Klik Fantasy, w dużo opowiadań, to dostałem w prezencie żmiję i chciałem spytać, jakim cudem to przyszło spod Pańskiego pióra. Po prostu nie uwierzyłem w to po przeczytaniu, że to wyszło spod Pańskiej ręki. Bardzo mnie to mocno zaskoczyło, po prostu oczekiwałem zupełnie czegoś innego, a w tym momencie po prostu nie wiedziałem do tej książki w ogóle podejść. No, trzeba poćwiczyć trochę. Przysiadł. Trzecia w kolejności przeczytana książka w życiu pójdzie panu dużo łatwiej. Ja wiem, przez pierwszą zawsze jest drogą. Małe litery. Było to przed swoim własnym spotkaniem autorskim, przed którym drżałem cały, wpadałem wręcz w bigot, co ja tam zrobię, jak ja to się zachowam, jak zadadzą mi pytanie, nie daj Bóg, jakieś trudne. No ale mówię tak wcześniej, wiadomo, że trzeba przeprowadzić tak zwany field research. To znaczy poszedłem na spotkanie o Ramusa. Wpatrywałeś się w No i usiadłem sobie z tyłu i my tak zobaczymy, jak to się odbywa. Taka wielka figura, jak Oramus, dzień drogi do Meorii, wydał 3 dni wcześniej, czy coś w tym stylu. Strasznie głupia książka, wydaje mi się. No ale co zrobić? No nie każdy ma talent, to nie każdy.
po prostu jak ja mówię prawdę, nie należy mówić prawa. To sugerowało, że państwo uważają, że naprawdę miałem rację. Ja zawsze mam rację. No ale siedzę sobie z tyłu i tak sobie patrzę, prawda, Ramos tam wygłosił jedną tezę, drugą tezę, jedną głupszą, drugą. No i padło z sali pytanie, takie podchwytliwe. Ja mówię, no, uczmy się. A Ramos mówi tak, ty kurwa, widzisz, że mam kufel, zaraz ci spierdolę. O, to nareszcie. Wiem, jak się zachowasz na spotkaniach. Także, wiecie, nauka nie w las nie poszła. Copyright is copyright. Doing something with breaking my copyright is stealing from me. Okay. Just like this. It's stealing. My copyright right now is 80 years after my death. Yeah. After I'm dead, it's 80 years copyrights are still with me or my successors. And it is right so, because it's it's work, fucking great work. Why should it be for everybody? It's mine. Whoever downloads my books from internet is a thief. It's a thief. There's no difference between stealing from an old lady her purse in the train and downloading my book. There's no difference. Theft is theft. Wena jest przereklamowana. Oczywiście istnieje coś takiego, co mówi, że muza przeleciała nad osiedlem, prawda? Ale to nie na tym polega. Rzecz jest taka, że jeżeli ktoś jest, że tak się górnolotnie wyrażę, głąbem i napisanie karteczki z wczasów pod tytułem, czy z kolonii pod tytułem drogie pieniążki przyślijcie rodziców, jeżeli to sprawia mu taki wysiłek, że budzi się w nocy spocony, to nie wiem ile mus przeleciałoby nad osiedlem i ile razy Wena zagościłaby pod jego strzechą, to oni tak, proszę panią, gówno napiszą. Dlatego, że w nim nie ma pisarza. Rzecz nie w Wenie, nie w tej latającej muzie. Tylko pisarz musi być tam we środku, prawda? Tak, to mówię, inny minut, prawda? W przeciwnym razie, sorry, ale gówno się wymyślił. Niektórzy... Nie ma talentu, no, zwyczajnie, prosta sprawa. Oczywiście talent też się stopniuje. Niektórzy, nie nazwisko, przepraszam, nie. Nomina sunt odiosa. Więc niektórzy mają tego talentu tyle, jedni troszkę więcej, ale tylko tyle, żeby pójść do karczmy i wypić jedno piwo za drugim, a niektórzy, nie będę tutaj palcem wskazywał, mają po prostu talentu wiele. Prawda? Są? A gdzie tę klasę? Dziękuję, nie potrzeba, no. Coś tym się dzieje. No, z jednej strony mamy do czynienia ze statystykami, które mówią, że w Polsce nikt nie czyta książek. Wychodzi, że 61% społeczeństwa nie czyta w ogóle. A myślę, że jest ich 81, tylko połowa wstydzi się przyznać w sondażach. Dlatego, że jeszcze są ludzie, którzy uważają, że bycie gołąbem nie jest comme il faut. Wstydzą się bycia gołąbem. Dziwne, ale tak jest. Czyli na dobry porządek nikt nie czyta fantastyki, a potem fantastyki zwłaszcza, a potem nagle okazuje, o, Benz, to nie ja. To też nie. A potem nagle okazuje się, że o proszę, prawda? No, to, bo trudno sobie wyobrazić, żeby wśród państwa znaleźli się, no nie więcej jak 10% ludzi, którzy nie czytali niczego z fantastyki, chociaż i to bywało. Także to jest, ale nie przypuszczam. Że z jednej strony mówią, że jest źle, z drugiej strony mają rację zresztą, że książka jest za droga. Dlatego, że jak ja mieszkałem w Berlinie, to książka w paperbacku kosztowała 10 marek, a butelka w stolicznej kosztowała 10 marek. I to jest prawidłowa racja. Książka nie może kosztować więcej niż pół litra wódki, bo to jest kwestia wyboru. Jedno szybko pytanko odnośnie musicalu, który powstaje? Czy już nie powstaje? Ale nie mam też zielonego pojęcia na ten temat, natomiast odsłuchałem sobie i obejrzałem, dlatego że przez jakiś czysty przypadek
Ja dosyć często penetruję rosyjskie strony internetowe, dlatego że stamtąd można fest zapiracić. Bez większego wysiłku. To trzeba znać i umieć pisać cyrylicą. I wpadłem na musical rosyjski. Kilka piosenek nawet jest fajnych. Wiem też Nikt słuchałem. zapytał mnie o zdanie racji. Śmieję się na pieniądzach, za pomocą, nie. I nawet po całym mnie w dupę nie usłyszał. No ale to, sorry, tak mamy klimat. Proszę, jeszcze pytanie. Kurwa, cicho! Jeszcze raz. I można być przeciwko antykoncepcji? Albo aborcji? Własną ręką wykonać. Technika jest bardzo prosta. Dzieci mogłyby to robić. Natomiast oni często robią, tak jak patrzę po twórczości niektórych autorów, to widzę, że dzieci się też w to bawią. No. Taki pisarz Paolini, jak powiedzieli mi, że on jak pierwszą książkę napisał, to miał 16 lat, to się strasznie żywiłem, bo byłem głowę dał się dziewić. Ja jeszcze mam jedno pytanie a propos tych rosyjskich dziwnych forów. Czy kiedykolwiek schalał się Pan ściągnięciem jakiejś książki, muzyki, czegoś takiego? Ależ skąd? Ależ skąd? Ależ nigdy! Ach, a może? Co skąd to pytanie? Nigdy, że... Żonę zranić? A skąd? Wódkę chleb? O Boże! Więcej do dodania nic nie mam, chyba że obelżywe słowo.